Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj są chłopaki z zespołu, którego chyba raczej nie powinienem przedstawiać i na pewno nie muszę. Orion Nergal, witam Was serdecznie. Kilka takich podstawowych pytań, może z drugiej strony, od strony gitarzystów kanału Gitarzysta TV, więc jakby interesujemy się tutaj tymi klimatami. Chciałbym się zapytać, jaki procent w Waszej działalności ma w tym momencie sytuacja typu bierzecie instrument, ćwiczycie, robicie jakieś nowe rzeczy, coś kręcicie, robicie mnóstwo tematów ogólnie, tak? Robicie tu trasa, tutaj jakieś właśnie spotkanie jak dzisiaj i różne inne tematy. Jak to wygląda w skali takiego zespołu jak Wasz? Na próby spotykamy się wtedy, kiedy robimy materiał i wtedy, kiedy przygotowujemy coś specjalnego do koncertów. Próby wyglądają, takie próby, kiedy pracujemy nad płytą, wyglądają no, tak jak się generalnie chodzi do pracy, czyli spotykamy się codziennie przez ileś tam czasu, miesiąc, półtora, rozjeżdżamy się do domów na weekendy i to jest tak naprawdę w całym tym naszym cyklu przy ilości tras i koncertów, tylko wtedy wydarzają się te historie próbowe. Czas nagrania na instrumentach w domu mamy rzadko, ale mamy i wykorzystujemy go, a obowiązkowym punktem programu na trasie jest rozgrzewka z instrumentem przed koncertem i to już jak kto lubi. Indywidualnie, tak, tak. 26 minut. Max. Czasem trochę dłużej. A u Ciebie? Czasem Jak wygląda? Podobnie. To jest podobnie. Czasem rozgrywam się albo indywidualnie, albo w zespole. A czasami to zależy też, jak jest dużo świeżego, nowego materiału, to lubimy grać razem, żeby po prostu ogrywać materiał. A tak to chodzi po prostu o to, żeby rozgrzeć mięśnie nadgarstki. Super. Co byście doradzili? Ja wiem, że temat jest bardzo mało powtarzalny, bardzo ciężki, ale co byście doradzili ludziom, którzy na przykład są młodzi, tak jak Wy byliście kiedyś w wieku 15 lat, tak? Behemoth w Twoim przypadku już raczkował. Także co byście doradzili takim młodym ludziom, którzy właśnie ten kanał oglądają, mają wielkie marzenia i tak dalej, jak wypromować zespół? Nie róbcie tego. Nie ma takich złotych rad i nie da się obejrzeć filmu na YouTubie i wiedzieć, jak wypromować zespół. No oczywiście, ale pewnie jakieś cechy, które Wam w tym pomogły. Takie rzeczy, które pomagają, to jest wiara w siebie i we własne możliwości i robienie, i granie, i wymyślanie siebie, a nie próby skopiowania czyjejś drogi, bo każda droga każdego człowieka, artysty, muzyka, zespołu jest zupełnie inna, będzie zupełnie inna. Okej, rozumiem. Przejdźmy może teraz do płytki, która tutaj... Płyty, oczywiście. I to w łazience. Ale ta premiera wyglądała troszeczkę inaczej niż zwykle. Skąd ten rozmach, skąd te pomysły się wzięły? Przemyślałem taki film i tam był taki cytat. Mają rozmach skurwysyny. Tak. I sobie tak wziąłem do serca, że mówię, ach chuj kurde, to musi zadziałać w zespole. Brzmienie, tak, rozmawialiśmy tutaj o brzmieniu, ktoś zadał takie pytanie dotyczące właśnie
brzmienia, bo ono troszeczkę skręciło w okolicach właśnie The Satanist, tak? Ta płytka była zdecydowanie inna. Płyta w sensie, płyta. Tak, oczywiście, ja tak mówię, wybaczcie, to nie jest deprecjonowanie waszych to nie osiągnięć. mówisz też kawka i pieniążki. I pieniążki, tak, oczywiście, i filmiki, dokładnie tak. Pindolek. Pindolek, tak, oczywiście, wszystko jest w tym samym klimacie. W każdym razie, zmiana z brzmienia totalnie ekstremalnego, typu Evangelion, tak, czy Demigod. Skąd to przejście, skąd właśnie chęć wstawiania elementów troszeczkę może z innych gatunków, również pod względem brzmieniowym, do gatunku muzyki ekstremalnej, prawda? Po prostu nie chcemy się ograniczać. Znaczy inaczej, chcemy się ograniczać, ale to my stawiamy granice tym ograniczeniom. Masło maślane. Po prostu jesteśmy wciąż częścią tego kanonu, ale jeżeli mamy ochotę na jakąś podróż w tym czy w tym kierunku, to robimy. I efektem jest to, co słyszysz na płycie. Płycie, która jest bardziej różnorodna niż na przykład poprzednia. Za tym idzie też jakaś świadomość tego, jak zespół brzmi, że chcemy więcej powietrza, więcej dla mnie jest to, dla mnie naszą dojrzałość jako muzyków słychać właśnie w brzmieniu. Kiedyś na przykład, nie wiem, to wszystko takie skompresowane, Demigod był bardzo skompresowany. Bardzo. I wtedy to działało, wtedy było super, ale dzisiaj bym tego nie zrobił. Więc jest to jakiś element właśnie dojrzałości i ewolucji. Jest element rozwoju, bardzo fajnie. Jesteśmy przy gitarach ESP. Dlaczego wybraliście te gitary? Druga część pytania jest skierowana totalnie do Ciebie. Dlaczego zmiana jakby instrumentu sygnowanego tak bardzo radykalna, bym powiedział, tak fałka, przecież jest to, nie jest to instrument jak przy ognisku, tak, i Maryla Rodowicz, to nie te klimaty. Skąd pomysł na wzięcie Les Paula i zmodyfikowanie go na własne potrzeby? Wiesz co, ja grałem na Les Paulu albo na Les Paulu podobnych gitarach od dawna. Nie chcę powiedzieć od zawsze, no, ale nawet... seriously. Nie, wiesz, nawet jak sobie obejrzysz klipy, wiesz, z czasów Demigod, ja na przykład tam często grałem właśnie takim Les Paulowym Eclipse chyba, ILTD się jakoś inaczej nazywał, więc jakby to nie jest nowe dla mnie, tylko po prostu poczułem teraz, że skoro te nowe utwory i tak to jest bardziej takie klasyczne w pewnym sensie, to niech też kształty za tym pójdą też nieco bardziej klasyczne. I tyle, to nie masz jakiejś głębszej filozofii. Poza tym chciałem czegoś nowego, chciałem odmiany. To jednak jest rzeczywiście dość radykalna odmiana. Na przykład te ręce, jak grasz, twoje ułożenie rąk i tak dalej jest inne w ogóle. Tak. I przez jakiś czas w ogóle miałem problem. Skala inna, prawda? Nie, chodzi o... że inaczej się układa... Że instrument inaczej wisi na pasku. Jasne, ale skala chyba też inna, czy nie? Skala to samo. Więc chodzi o to, że po prostu inaczej to się układa i przez to, wiesz, też inaczej się układają ręce i tak dalej. I przez tam jakiś czas miałem problem, po prostu w sensie czuwałem ból taki notoryczny w nadgarstku przy ramieniu. Ale oczywiście jak się przyzwyczaiłem, to już było okej. Jak ważne w... Nieważne. Okej, dziękuję bardzo. Jak ważne w budowaniu zespołu jest, jak ważna jest ta otoczka cała, prawda? Bo wy macie niesamowite klipy i ja jestem jakby pod wielkim wrażeniem zawsze waszych na przykład teledysków, z jakim one są rozmachem zrobione. Oczywiście jaka tam jest tematyka, to może się komuś podobać, bądź nie, natomiast nie można odmówić pewnych sytuacji typu skrajny profesjonalizm, tak bym to nazwał,
I naprawdę... Pełen półprofesjonalny. tak, tak. Mocne 30%. Mocny tak, 2 na 10, gratuluję. Nie, naprawdę te klipy są niesamowite, wydania waszych płyt są również niesamowite. Jak to jest istotne w kreacji zespołu na tak dużą skalę? Znaczy, wiesz, my możemy mówić jakby za nasz zespół, jakby w imieniu naszego zespołu, Oczywiście. a każdy zespół, nawet za ścianą, każdy inny ma inny pomysł na siebie. My mamy taki. Zespół, jakby wizualna strona jest bardzo ważna, jakby silnym elementem naszym i zawsze była. Albo rosło to, wiesz, nawet w początku to było na początku biedne, ale później rosło i teraz no to się takim szerokim gestem, że tak powiem, działa. Jesteśmy, no nie wiem, co o tym sądzisz? Trochę tak jak powiedziałeś, zawsze staraliśmy się holistycznie, całościowo podchodzić do tematu. Dziś jesteśmy bogaci o doświadczenie, parę lat, mamy trochę dalej nasze pomysły sięgają i też możemy sobie na to pozwolić, dzięki temu realizować dużo więcej pomysłów niż mogliśmy kiedyś. Rozumiem. Dzięki chłopaki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I tak.